Ho, ho, ho! Czy są tu grzeczne dzieci? A nie, to było wczoraj. To było wczoraj. Dzisiaj już jest po ptakach. Kto dostał prezent? Ten dostał. Kto nie dostał, ten nie dostał. Mikołaj za nami. A ja Was serdecznie witam w 145. odcinku Prawie Nocą o fotografii i podróżach. Dla tych, którzy są pierwszy raz, ja nazywam się Piotrek Rybalski, prowadzę Akademię Fotografa w Podróży, grupę fotografowania w podróży i mnóstwo osób zagląda tutaj każdego czwartku, w każdy czwartek o godzinie 21, żeby zmierzyć się z czym się zmierzyć? Z różnymi rzeczami różne osoby się mierzą, ale generalnie mierzymy się z tym, żeby robić jeszcze lepsze zdjęcia, mądrzejsze, ładniejsze, bardziej wymagające, żeby rozwijać swój język wizualny, fotograficzny. Nie ma czatu, więc to oznacza tylko jedną rzecz. Ten odcinek nie jest na żywo, rzeczywiście gadam do puszki. Znaczy, mówię teraz do Was, bo jesteście, ale kiedy to nagrywałem, to oczywiście mówiłem prosto w obiektywce, czego nie lubię, bo nie ma tej interakcji, nie ma rozmów, nie ma powitań, tak jak na normalnym live'ie. To jest taki live nie na żywo, taki oksymoron. Ale tak się zdarza czasami, teraz kiedy do Was mówię, pewnie gdzieś tam na czacie się odzywam, jesteśmy na fotowyprawie na Sri Lance, stąd też, żeby chociaż z tych 2 tygodni fotowyprawy uszczknąć 1 tydzień, postanowiłem nagrać taki monotematyczny odcinek o Waszych fotoreportażach. I muszę Wam na samym początku powiedzieć jedną rzecz. I to nie jest żadne podlizywanie się, jestem daleki od tego. Ale te poniedziałki się sprawdzają. Poniedziałki z fotoreportażem, coraz więcej materiałów. Są osoby, które wrzucają regularnie, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Coraz fajniejsze materiały. No, po prostu jest super. Jedyne, co leży, to opisy. Zapominacie o tym, ale to jest, myślę, pochodna tego myślenia jednofotograficznego. Ja o tym bardzo często mówię. Myślenia jednym zdjęciem. Niektórzy zapominają o tym, że po prostu opis fotoreportażu jest absolutnie ważny. Absolutnie jest to jakby integralna część materiału fotoreporterskiego, dokumentalnego jako takiego. No ale myślę, że z czasem też to będzie coraz lepiej. Więc dzisiaj omawiam Wasze fotoreportaże, tak żeby było na zaś. Troszkę inspiracji warsztatowych, bo dzisiaj będzie mniej inspiracji ze świata fotografii, bo mnie nie ma, a to o inspiracjach to lubię mówić do żywego człowieka, nie do puszki i odtwarzać Wam to po czasie, więc będzie to dopiero po naszym powrocie z fotowyprawy. To co, patrzę na listę, czy coś jeszcze miałem opowiedzieć? Tak, jeszcze mam coś do opowiedzenia, ale to już na drugim ekranie. Przełączmy sobie właśnie lewy ekran. Ja nie będę udawał, że widzę, bo już nie widzę od jakiegoś czasu, więc zakładam okulary. Drodzy, gwoli ścisłości, każdego poniedziałku pojawia się ten post, tak z automatu na grupie, pod którym są linki dotyczące różnych elementów warsztatu fotoreportera, które omawialiśmy w czasie naszych spotkań na żywo. Polecam zaglądać tu i sobie coś z tych linków wziąć dla siebie i się zainspirować, zastanowić, czy te materiały, które wrzucamy, to rzeczywiście jest to, o co nam chodzi. To na pewno Wam w pracy fotoreporterskiej pomoże. Jeśli ktoś chciałby wybrać się ze mną na warsztaty, to są jeszcze miejsca na warsztaty w Wenecji. Tu jest street photo, portret uliczny, trochę fotoreportażu, więc tych materiałów tutaj można sobie pooglądać i zainspirować się i pod moim okiem trochę sobie temat fotografii w Wenecji w czasie karnawału i w Burano rozwinąć, umiejętności rozwinąć. Ruszyły też zapisy na fotowyprawę, bo ten wyjazd będzie organizowany w formie fotowyprawy na Sycylię, Wielki Tydzień na Sycylii, 8 dni, o ile dobrze pamiętam, o tym jak za pomocą fotografii opowiedzieć historię i tu będziemy, powiem Wam, w tym roku wyjazd ten rekonesansowy był czymś naprawdę rewelacyjnym i będziemy w tym roku w wiele fajnych miejsc wracać w przyszłym roku, bo to jest oczywiście Wielki Tydzień 2024 i się ze storytellingiem na Sycylii mierzyć, tak, że trochę będzie krajobrazu i miasteczek, bo przecież czasu tam pomiędzy jednym wydarzeniem a drugim będzie, żeby sobie pojeździć i pooglądać, więc do tego Was też zachęcam i zapraszam. Mikołaj za nami, oczywiście, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że przed nami już za chwilę
pod choinkę, coś trzeba będzie dać. Jeśli mielibyście ochotę komuś bon prezentowy z moimi kursami tutaj wysłać, kupić, to polecam. Zawsze jakieś rabaciki na hashtag live się pojawiają, więc warto sobie tutaj zaglądać. Są i kursy online, i warsztaty wyjazdowe. Będzie ich więcej, tak żeby można było to w prezentach dawać. Wiem, że dajecie dosyć często, no może nie często, ale od czasu do czasu zdarzają się takie właśnie zakupy, że ktoś komuś kurs funduje i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9 fotoreportaży, 9 fotoreporterek i fotoreporterów, towarzystwo mieszane, bardzo mnie to cieszy. Nie trzeba żadnych parytetów uskuteczniać, bo dziewczyny absolutnie idą łeb w łeb z facetami, czy też faceci łeb w łeb z dziewczynami. Biorę łyka i zabieram się do omawiania. Na pierwszy ogień Elżbieta Targońska. Elżbieta Targońska, która wybrała się na Wyspy Owcze. Ja tu sobie patrzę na ściągawkę, bo oczywiście przeglądając te wasze fotoreportaże piszę sobie ściągawkową to, co chciałbym omówić, bo jednak no, to wymaga trochę atencji z mojej strony, jakby nie było. Wyspy Owcze, archipelag to zaledwie kilka pikseli na północnym Atlantyku, o, ładnie napisane. Ludzie tyle, co w Bełchatowie, też ładnie. Krajobraz każdej z wyspy to nieco odmienna historia, ale estetyczna prostota, dostojność i surowość zachwycają. To jednak nie ludzie i nie piękno wyspy zadecydowały o tytułowym przydomku. To pogoda, czyli maybe. To pogoda naturalna, natura rozdająca tutaj karty, decydująca, czy się uda, czy też trzeba to przełożyć na lepszy dzień. Huraganowe wiatry, poziomo padający deszcz, no to jak na Islandii. Brak słońca testują tu wytrzymałość człowieka, jego hardy ducha, sprawność pojazdów, solidność domów, a owce żyją i są wolne do czasu. No tak. No to zobaczmy sobie ten materiał Elżbiety. 8 zdjęć. Okej. Elu, pierwsza sprawa. No, bałbym się podejmować na 8 zdjęciach tematu, który miałby powiedzieć, którym chciałbym powiedzieć, tak wyglądają Wyspy Owcze. Raczej bym się starał, do czego Was bardzo zawsze zachęcam w takich krótkich materiałach dokumentalnych, do wyjęcia z tego jakiejś cząstki, czyli jakiegoś tematu, czegoś, co byłoby takim leitmotywem materiału, ponieważ w tej 8 no jakby ja tego tematu nie kupuję. Zaraz do tego wrócimy, ale jedna rzecz tutaj mnie uderza bardzo, niespójność. Zwróć uwagę na niespójność. Ja wiem, że to jest mgliste, to jest deszczowo, ale użycie takiej, a nie innej formy wyrazu, czyli przez szybę rozmyte, po prostu wprowadza nas w totalnie inny świat i nagle mamy jeszcze coś totalnie innego. Ja wiem, chciałaś prawdopodobnie pokazać tą zmienność, czasem słońce, czasem deszcz, absolutnie rozumiem tę ideę, ale niektóre rzeczy po prostu tutaj no, nie grają razem. Tak jak to zdjęcie z tym zdjęciem, jeśli jeszcze bym był w stanie troszeczkę zrozumieć i ułożyć, chociaż ta czerwień tu jest tak mocna, tak ingerująca, to tak a propos kolor czy czarno-białe, no niemniej jednak miałbym z tym obawy. Te zdjęcia to są dla mnie po części powtórzenia, no trochę historia jest o tym samym. Tak jak wspomniałem, no jeszcze te barany dołożone do tego. Spróbowałbym, przeglądnij może zdjęcia, może zróbmy tak, przeglądnij zdjęcia, spróbuj na bazie przeglądnięcia tych zdjęć, jeżeli twoje fotografowanie tam nie było intencjonalne, w sensie nie jechałaś robić jakiś konkretny temat, tylko jak mniemam, byłaś na fotowyprawie, byliście tu, oglądaliście dużo rzeczy, krajobrazy, trochę reportażu i tak dalej, super. Na tym to polega, ale zastanowiłbym się, czy nie da się z tego wszystkiego, co zebrałaś, ułożyć albo czegoś większego, albo krótkiego, ale na jakiś temat. Może niech te owce będą, albo niech tematem będzie, mówię, ta pogoda. Jeżeli ma być pogoda,
to bardziej homogeniczne niech będą to zdjęcia w rozumieniu, niech będzie takiego rozstrzału i wtedy już bym tych owiec nie mieszał, bo tu za dużo jest tematów wrzuconych w 8 zdjęć. W essay, za chwilę pokażę Ci pewną propozycję, kilkadziesiąt zdjęć, no to można sobie popłynąć. Wtedy jeśli mamy dobre klaty, to możemy naprawdę bogatą opowieść o Wyspach Owczych położyć. I do tego zmierzam. Jest taka fotografka, której nazwiska nie przeczytam, wybaczcie mi, Andrea Jestwang. Ktoś, jeżeli się znacie na skandynawskich imionach, to poproszę. Zrealizowała taki projekt, który się nazywa Kowboje Atlantyku, Atlantycy Kowboje, o tym, co się dzieje z populacją kobiet na Wyspach Owczych. Populacją kobiet, czyli populacją mężczyzn, bo jedno sprowadza się do drugiego, czyli fakt, że kobiety uciekają z Wysp Owczych i zostają faceci. Zobaczmy sobie ten materiał. Oczywiście to jest większy materiał, ale spróbujmy zobaczyć, jak on jest skonstruowany, prawda? Nie ma niczego, coś się pojawia, płyniemy na te wyspy, prom, pierwszy obraz, bohater, zbliżenie, pokazujemy trudne warunki życia, prawda, to tu widać, pokazujemy piramidę demograficzną, bohater, jak wygląda życie codzienne, park rozrywki, rozrywka, temat kobiet i tej dysproporcji. Zwróćcie uwagę, jak w ogóle wchodzi się w kolor, prawda? Tutaj mamy dosyć monochromatycznie, w sensie te kolory są stonowane, nagle pojawia się ten kolor i nagle wchodzi się w kolor. I już jest ta czerwień z czerwienią. Tu przechodzimy, znów jeszcze kolor mamy nocno, chcemy stąd wyjść. Tuszka, przepraszam, ale takie miałem skojarzenie, prawda? Tusza, dzieje się, faceci tutaj obrabiają sobie owieczki, jakiś element, który nas stamtąd wyjmuje, uspokaja, pokazuje, no, coś, no, temat wiadomo, drażliwy, no ale to jest, jakby patrzymy na zdjęcia w tym momencie, nie rozkminiamy, więc tuszka, trochę też, zima, rodzina, nie mówię z przekąsem, tylko jakby cały czas z tyłu głowy mamy problem depopulacji kobiet na Wyspach Owczych. To jest piękne i to jest piękne, które nam zamyka takim światłem. Sami faceci gdzieś po prostu kąpiący się gdzieś tam, prawda? Kowboje żyją, uprawiają, obrabiają. Oczywiście to jest większy materiał, jakby ta historia w tej ilości zdjęć absolutnie się sprzedaje, jest super, to jest poza dyskusją. Twój materiał jest krótszy, jest nieco na inny temat, ale to wracam jakby do początku, do przeglądnięcia zdjęć i unikania w krótkich materiałach bardzo ogólnych tematów, ponieważ jest to zazwyczaj no, nie do ułożenia no i tak. Tyle bym zostawił. Czyli jeszcze raz polecę Ci przeglądać zdjęcia, zastanowienie się nad tematem albo po prostu rezygnacji z krótkiego tematu. Nie zawsze da się zrobić krótki temat i zrobić dłuższy temat, no, inspirując się, czy zastanawiając się, co się tam ma, inspirując się trochę literaturą, tak żeby można było do tego coś jeszcze dopisać. Renata wrzuciła nam tutaj taki materiał ze strajku szpularek, do którego doszło w kwietniu 1883 roku w Żerardowie w zakładach liniarskich. Uznawany za pierwszy masowy strajk w historii Królestwa Polskiego. W tych dniach szpularki, czyli kobiety pracujące na jednym z oddziałów żerardowskiej fabryki lnu, jako pierwsze na świecie zaprotestowały przeciw ciężkim warunkom pracy. Postulowały m.in. skrócenie dnia roboczego, niezatrudnianie dzieci poniżej 15 roku życia oraz przywrócenie dawnej płacy. W kolejnych dniach do strajku dołączyły również inne działy fabryki i pomimo krwawych prób stłumienia protestu przez żołnierzy carskich, protest zakończył się zwycięstwem robotników. Corocznie w Żerardowie podczas Dni Lnu odbywa się rekonstrukcja strajku dla przypomnienia tamtych dni. Super opis. Wiemy absolutnie wszystko. Świetny temat. Zobaczmy zdjęcia. Bum. Rewelacyjne zdjęcie otwierające. Dlaczego? Bo do końca nie wiemy, o co chodzi, ale jest wystarczająco intrygujące, żeby chcieć kliknąć dalej. Ok, mamy tkaniny, chleb, carski, więc wiadomo. Cyrylica, mamy ludzi. Strajk się zaczyna.
tutaj kobiet, ale facet, no okej. Carskie wojsko wyszło na ulicę. Zamieszki. Tyle. Dobra. Pierwsze zdjęcie otwierające super. To zdjęcie bardzo fajne. Przypadkowe. Zupełnie. Bo musisz się zdecydować, czy ty fotografujesz rekonstrukcję, wydarzenie rekonstrukcyjne, do czego bym zachęcał w tym materiale, czy ty fotografujesz tak trochę streetowo życie, piknik przy okazji rekonstrukcji, mieszają się rekonstruktorzy z widzami, prawda? Od tyłu, ale byłoby to uzasadnione, gdybyś stała troszkę bliżej, nie musisz mieć tak dużo treści, ja o tym mówię, minimalizować treść. Nie trzeba mieć tak dużo treści, można mieć mało treści. Jedna ręka, twarz rozkrzyczana, jakieś kobitki tego tutaj carskiego żołnierza. To by wystarczyło. No to jest zdjęcie też uzasadniające, gdybyśmy je w innym miejscu ułożyli. To jest też fajne, bo tutaj jakby mamy jasny komunikat. To jest też fajne, bo mamy jakiś zabieg pod tytułem Uspokojmy to towarzystwo. Zobaczymy, jakby ten materiał można było jakby troszkę inaczej ułożyć. Nad tym się spróbujmy skupić. Mamy 8, dobra. To zostaje. To moglibyśmy zostawić. To byśmy sobie przełożyli tu. Protestują. Jadą żołnierze carscy. No nie patyczkują się. Tu inne zdjęcie, ale trzeba byłoby to zdjęcie, które by przełożyło to zdjęcie wypada. To ostatnie. Czyli mamy taki materiał. Raz. Tutaj już troszeczkę, popatrzcie, schodzimy z historycznej fotografii na odtworzenie, rekonstrukcję. To jest bardzo fajny zabieg. Tu coś się zaczyna dziać. Dzieje się, więc chłopaki jadą. Sprawdzić, co się dzieje. Ostrzegamy was, nie damy się. No to my wam pokażemy. No i tyle. I tyle. Coś na koniec, jakieś zdjęcie, nie wiem, ale na pewno nie to zdjęcie, bo ono jest totalnie z innej parafii. Zwróć uwagę, że tu masz rekonstrukcję. Oczywiście, tak jak wspomniałem, no tu jest, może mi się to nawet uda zrobić. Tu jest zdjęcie gdzieś. Dobra, oryginał, bo tutaj wszystko kadrowane było. Jakoś tak. Nie w tej proporcji, bo mamy zdjęcie. Mamy zdjęcie nieproporcjonalne, bo jest screenshot. Dajmy może 3:2 normalnie. Gdzież to będzie? O. Tak, powiedzmy. Prawda? Zwróćmy uwagę, wyeliminowaliśmy mnóstwo treści. To jest od razu lepiej przejście z tego na to. Tak, ta pięść, tutaj emocje, oczywiście, no wiadomo, że są tu widzowie, turyści i tak dalej, i tak dalej. Nie patyczkujemy się, no i nie ma zdjęcia, którym bylibyśmy w stanie to zakończyć, ale to nam nie przeszkadza. Tak bym to widział, ale dobry kierunek, bardzo dobry kierunek i właśnie prosta historia. Zwróćcie uwagę, krótkie materiały reporterskie, 8-zdjęciowe, prosta historia. Bardzo trudno w takich materiałach jest robić historie, które będą uniwersalne, duże, wielkie, które będą coś tam tłumaczyły, bo to jest po prostu za mało zdjęć. Jedźmy dalej. Marcin wrzucił nam materiał z rajdu na Maderze. Zdjęcia z rajdu odbywającego się cyklicznie na górzystej Maderze. Wydarzenie z 4 sierpnia. No fajnie. Popatrzmy sobie na zdjęcia, bo opis jest niestety ubogi. Nie wiemy, co to za rajd. Wiemy, że cyklicznie. Nie wiemy od kiedy. Nie wiemy, jakie są zasady. Jakieś smaczki, które by po prostu atrakcyjniły. Trochę takie pokłosie jednozdjęciowego fotografowania. Pokazuję fotę i jest super. No ale sobie zobaczmy. Materiał. Ok. No więc tak. Dla mnie ten materiał kończy się w tym miejscu. I to jest tyle. Fajne zdjęcie.
intrygujące, w sensie zachęcające, nie wiem o co chodzi. Tu nam troszeczkę tłumaczy, safety is our priority, czyli no wiadomo, tu nam zdradza, że to jest jakiś rajd i że tu coś się będzie działo, ma być bezpiecznie. To jest fajne zdjęcie, tylko to jest tak naprawdę podobne zdjęcie, jak było tamto zdjęcie. I tutaj masz 3 zdjęcia z oldmobilami, z tymi fajnymi samochodami i nagle ci się pojawia tu czwórka, pokazujesz dokładnie to samo auto, tylko zbliżasz czwórki, nie wiedzieć po co. Wolałbym tu mieć zbliżenie twarzy jakiegoś kierowcy. A tu już osobna historia, osobne samochody z innej beczki w ogóle, co to jest, że tak zapytam, to samo zdjęcie, tak jakby się niechcący trafiło i przechyliło. No tutaj jakiś Porsche, jak mniemam, się pojawia, ale to też z innej beczki. Tu znów mamy to pochylenie, nie wiedzieć po co. No nie, to nie jest materiał. To nie jest materiał reporterski w takim wymiarze, w jakim chcielibyśmy go tutaj widzieć, omawiać. No masz zdjęcia, przeglądnij. No w takich materiałach trzeba dużo didaskali. To co tobie bym poradził, żebyście się nie skupiali na tym, że wy relacjonujecie z rajd. To w ogóle nie jest zdjęcie o relacji z rajdu. Relacji z rajdu robi się jedno zdjęcie do gazety, która puszcza newsa pod tytułem rajd i potrzebuje go zilustrować jedną mega super fotą. Do materiału takiego, którym chcemy opowiedzieć, potrzebujemy i rajdu, jedno zdjęcie, jak się ścigają, kulisy, nie daj Boże jakieś wydarzenia, pokroju wypadek, tfu, odpukać. Nie no, ale coś, co jeżeli się zdarzy, jeżeli jesteśmy w takim miejscu, intrygujące, ludzi, emocje, ten pan, no to tutaj te emocje są oczywiście na tym jedynym zdjęciu, fajnie, uśmiech, super wszystko, jakiś część zaplecza, zderzenie sakrum z profanum, rzeczy, które będą jakoś kontrastować. No, na tych 8 zdjęciach można by spokojnie zrobić taki materiał, który by opowiadał o tym, no i oczywiście opis. To jest na pewno ciekawa impreza, zdjęcia tego nie tłumaczą, że jest ciekawa, chociaż te stare samochodziki, to przecież to super jest autko, coś tam podpowiadają, ale cała reszta niestety tego nie tłumaczy, więc opis leży. Także tak. Jak już jesteśmy przy rajdach i przy różnych wydarzeniach właśnie okołosportowych, to zobaczmy sobie tutaj materiał Jurka, który pisze, że w przestworzach i od kuchni Mistrzostwa Grupy Północnej Motocross Olsztyn pasja ścigania się sprawia, że oprócz współzawodnictwa jest to sport, w który angażują się całe rodziny. Ok, czyli akcent jest materiału na rodzinną imprezę, gdzie tatusiowie najpewniej, bo raczej chyba jest zdominowany przez facetów ten sport, sobie tutaj się bawią, a rodziny kibicują. Też fajne. Jedziemy po kolei. Ok, 7 zdjęć, nie 8, szkoda. To, co w tym materiale być powinno, popatrz. Szerszy plan, chociaż detal, ale na każdym zdjęciu masz to samo. Ścigają się. Koniec. 4 zdjęcia o ściganiu. Didaskalia, jakiś detal. Nie wiemy do końca, co tu się dzieje, ale prawdopodobnie jakiś rozwalony kask młodzi sobie wynaleźli. Detal, to w ogóle super zdjęcie. To jest zdjęcie, które właśnie pokazuje tą rodzinność materiału. Bardzo mi się to podoba. I bardzo fajne zdjęcie pokazujące emocje. Wszystko zepchnięte gdzieś na koniec. Czyli jeszcze jedno zdjęcie, bo na pewno masz. I teraz ja bym bardziej to po prostu przeplótł był. Czyli jeżeli mamy taki materiał, ok, to nam się tutaj sprawdza. Tutaj można by dać tego po tym zdjęciu tego dzieciaki z tym kaskiem na przykład, bo ten leci do góry, a tu mamy takie zdjęcie, które pokazuje, co się może stać, bo przynajmniej tak ja to odbieram, odczytuję. Więc tutaj dzieciaki z kaskiem. Może być to, chociaż to jest powtórzenie, prawda? Więc nie wiem, albo jedno, albo drugie. Wiem, że zdjęcie atrakcyjne nas kusi, żeby dokładać, ale musimy się zdecydować. To są tak naprawdę o tym samym zdjęcia. Jedynie co, że tu mamy szerszy plan, tu mamy wąski, zbliżenie, bardziej atrakcyjne wizualnie, ale się trzeba zastanowić.
No i ten materiał, to zdjęcie absolutnie na koniec, to gdzieś jeszcze, no przepraszam, to gdzieś jeszcze pomiędzy. Kto zdjęcie jeszcze gdzieś pomiędzy dałby. Także tak bym sobie to wyobraził, ten materiał. Ale fajnie, bo jakby w porównaniu na przykład do tego z Madery, prawda, różnorodność ujęć, zbliżenia, pokazujące kulisy pokroju tego zdjęcia czy tego zdjęcia, tylko nad układem trzeba popracować. Spróbuj jeszcze raz. Małgorzata umieściła nam tutaj taki oto materiał. Małgorzata wrzuca bardzo dużo materiałów, za co Ci bardzo, bardzo, Małgorzato, dziękuję. Będę je regularnie przeglądał. Niedzielne popołudnie w Bytomiu. Kiedyś Bytom kojarzył mi się z pięknie oświetlonym, opruszonym śniegiem gmachem opery, do której jeździłam raz w roku, najczęściej w styczniu. W maju pojechałam do Bytomia z koleżanką, która pokazała mi kamienicę, w której się wychowała. Zobaczyłam wtedy inny Bytom z jego biedą, patologią, bezrobociem. No, tak trochę, kurczę, tu jest stygmatyzowanie. Zniszczonymi kamienicami w samym centrum. Z 11 działających kiedyś kopalni czynna była jest jedna. Myślę, że pojadę tam jeszcze raz, a na razie chciałbym podzielić się z Wami tymi kilkoma kadrami z Bytomia. No dobrze, czyli znów akcentujesz ten materiał jako Bytom, bieda, patologia, bezrobocie, jakby taki Bytom, czyli kolejne upadłe śląskie, czy też górnośląskie miasteczko, w którym fakt nieczynnych kopalni doprowadził do takiej innej sytuacji. Co oczywiście jest absolutnie prawdą. Z tą patologią, bezrobociem to są zbyt, ja nie mam danych, ale to warto się, jeżeli takie rzeczy piszemy, to warto się wesprzeć źródłem, albo przynajmniej wartością pokroju, że na przykład w 2022 roku bezrobocie w Bytomiu wynosiło 30%. Każdego miesiąca zdarzają się 3 napady, coś, co pokaże nam, że my wiemy, według policji, według czegoś tam, prawda, bo łatwo jest tak mówić, no jest patologia, jest bezrobocie, przecież wszyscy, i bieda, i wszyscy o tym wiedzą, tak, no ale za nami stoi odpowiedzialność tego, co mówimy, w jaki sposób mówimy, więc takie rzeczy muszą być wsparte źródłem, wartością konkretną, pokazujemy to. Wtedy mamy opis, który jest reporterski, który jest wiarygodny, a nie sprawia wrażenia takiego, a od razu Ci szczerze powiem, bez bicia, z którym ja się zderzyłam, no, że ktoś sobie pojechał, zobaczył, popatrzył, że ściany umalowane i siedzą pijaczkowie, albo żebrze ktoś, więc jest patologia, bezrobocie i bieda. Abstrahując od tego, jak jest naprawdę, taki był odbiór. Więc wesprzeć to danymi. Ale zobaczmy materiał. Dobra. Patrzę sobie, co ja tutaj pisałem. OK. Tak, unikajmy takich fotografii, jeżeli robimy portret reporterski, który się zdarza w materiałach dokumentalnych, absolutnie, to starajmy się tak sfotografować naszych bohaterów, żeby ich jakby wydźwięk taki formalny w tym materiale był neutralny. W sensie, no, uśmiech tutaj, nawet z tą nonszalancją tego młodego człowieka po prawej stronie, ten uśmiech pasuje do tej nonszalancji, absolutnie tak. Jest taki, cudzysłów, cwaniaczkowaty ten zestaw i to fajnie, i to jest no, fajne w tym sensie, że trochę się wpisuje w tą ideę, którą tutaj opisałaś. Niemniej jednak bardziej neutralnie, czyli musimy dopracować zdjęcie do tego stopnia, nie, że robimy jedno zdjęcie i tyle, tylko po prostu wypracowujemy tak, żeby po prostu te osoby były w sposób neutralny sfotografowane, bez skrajnych emocji. To jest super zdjęcie, bo jest takie fajne, podglądackie, z tym jakimś obraźliwym kimś, prawda, bo tutaj ktoś kogoś tak ładnie opisał, te dwie dziewczynki sobie gdzieś tam idące, no powiedzmy, to jest super, to jest w ogóle zdjęcie tego materiału, rewelacja, te chłopaki w garniturach, pod krawatem na środku placu, pustego w zasadzie, wybetonowanego, grające w piłkę, rewelacja w ogóle, pokazujące na taki większy materiał. To jest też, kurczę, pokazać tkankę miasta w 8 zdjęciach,
praktycznie niemożliwe. Pokazać jakiś element z tej tkanki wybrany udałoby się. Oczywiście trzeba by pojeździć i pofotografować, planujesz, więc może to jest pomysł. Więc tu też jest troszeczkę za ogólny temat, jak na taki krótki materiał. To w ogóle wiem, rozumiem ideę, ale to w ogóle do mnie nie przemawia ani konstrukcyjnie, ani jakoś kompozycyjnie. Tu znów pozują, coś tam pokazują, to też nie, bo tu budujemy relację z fotografem. Tak? Ja patrzę na to zdjęcie i wiem, widzę fotografa, jest fotograf, a ja nie chcę widzieć fotografa, chcę widzieć materiał fotograficzny. No to takie jedno z wielu. Masz dużo zdjęć właśnie takich z daleka, szerokich planów. Proponowałbym znaleźć bohatera. Najprościej opowiedzieć taką historię z bohaterem. Zawsze. Słuchajcie, to jest najprostszy, najtrudniejszy wytryk do każdego takiego typu materiału. Znaleźć sobie bohatera. Znaleźć kogoś, kim opowiecie tą historię. Młodym, najlepiej kogoś młodego, najlepiej kogoś, kto w tej tkance musi funkcjonować, gdzie materiał będzie nie o tym, jaki jest stan, ale jaka jest perspektywa, prawda? Czyli mamy młodego człowieka, który się uczy, który spędza wolny czas, który robi to i owo, rodzice na przykład nie pracują, albo są wszyscy na zasiłku i jaka jest jego perspektywa, że on się wyrwie stąd do dużego miasta, studia i tak dalej, co się może z nim stać. Osadzenie bohatera w tej rzeczywistości, upraszczając, bezrobocie, patologia, bieda, i zadanie znaku zapytania na końcu materiału, co z nim się stanie, to jest materiał. I to w takim kierunku bym sobie szedł był. Także tak. Marta wrzuciła nam tu materiał świeży bardzo z Palestyny, z protestów propalestyńskich. Ani jednej bomby więcej, wolna Palestyna. Pod tym hasłem 18 listopada odbyła się demonstracja Solidarności z Palestyną w Warszawie. Przeszliśmy od Placu Zbawienia do rogu ulicy Filtrowej i Krzywickiego. Dalej drogę blokowała policja. Postanowiłam wrzucić ostatniego dnia zawieszenia broni. Okay. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, ja o tym też piszę. To Marta napisała. Przeszliśmy. Rola fotoreportera. Ja o tym na warsztatach fotoreportażu opowiadam. Rola fotoreportera. Marta jest częścią tej manifestacji, podpisuje się pod tym, za czym manifestują te osoby. Przynajmniej tak wynika z tego, co napisała. To nie jest ani dobre, ani źle. To po prostu mamy takie czasy, że reporterzy są też często aktywistami i po prostu tego nie ukrywają. To wpływa na wiarygodność materiału zawsze, znaczy nie, że nie uwiarygadnia, czy też mniej wiarygodny jest, tylko po prostu wpływa na wiarygodność. Może tak bym to nazwał. Zobaczymy sobie materiał. No więc tak, mamy zdjęcie, fajne. Aha, będę omawiał. Tak. Fajne zdjęcie otwierające, bo nam troszeczkę pokazuje, o co chodzi, no bo kodujemy flagi, kolory i tak dalej, ale jeszcze nie wiemy, jesteśmy z tyłu tego tutaj napisu. No tu jakby przeszliśmy na drugą stronę tego napisu, w sensie transparentu. Są emocje, jest zbliżenie. Super, znów, nie wiem, czy bym obok siebie te zdjęcia dawał. Bardzo mocne, aczkolwiek troszeczkę akcent jest w inne miejsce położony. No tu jest pewna nonszalancja z tym papierosem, taka troszeczkę, nie obraź się, ale przypominająca mi gości, którzy tutaj w Krakowie na Grodzkiej reklamują jakiś tam gabinet figur woskowych, to chyba na Floriańskiej, a na Grodzkiej jakiś inny. No i chodzą z tymi transparentami, no i właśnie tak z papieroskiem, bo to jest robota. Trochę nie tak? Mamy zaangażowanie osób prawdopodobnie z Palestyny. Fajnie tutaj te ręce grają. Pokazujemy tam ten kawałek terror, ogień, ręce, Gaza, krew, wyzwolenia gdzieś na bardzo fajne zdjęcie. To jest takie zdjęcie ilustrujące cały materiał. No oczywiście są nasi. Jeszcze chwilę w tym wymiarze. I will be free. Koniec.
Mam problem z tym materiałem, ponieważ on dla mnie jest zbyt homogeniczny, w sensie zbyt o tym samym. W takim krótkim fragmencie 8-zdjęciowym bym chciał mieć więcej zbliżeń, więcej takich bardzo prostych emocji, które nie są tak mocno zakomponowane. Na przykład tutaj to Will Be Free z twarzą byłoby dla mnie wystarczające, ono by idealnie pasowało do tego. Ja w ogóle zastanowiłbym się, Marta, tak na zaś, czy w takich materiałach nie próbować odnaleźć, robiąc takie materiały, nie próbować odnaleźć sobie jakiegoś formatu na ich pokazywanie. I tutaj z grubej rury taki przykład ci pokażę, bo pewnie znasz projekt Milacha o protestach publicznych. No to jest fajnie sfotografowane w specyficzny sposób, ale do czego zmierzam? Ja zmierzam właśnie do takich rzeczy, do pokazywania protestów, pokazywania manifestacji w sposób nie reporterski w rozumieniu reportaż do gazety, jedno zdjęcie, które pokazuje, co się tam działo, kto tam był, ale właśnie o skupianiu się na takich elementach. Zwróć uwagę, to jest strasznie działające. Te rozszerzone źrenice jakieś totalnie, ręka z błyskawicą, prawda? Gest, który jasno pokazuje, jaki mamy stosunek do tego, jak nas traktują. To oczywiście inna historia, ale no, pokazuje to w sposób właśnie uniwersalny, żeby spróbować. No, oczywiście zbliżenia, wszelkie takie materiały. Ty masz tutaj zbliżenia, to w ogóle nie deprecjonuję tego, jesteś blisko, jesteś częścią tego marszu, tak jak wspomniałem na samym początku. Tyle, że brakuje mi po prostu takiej wyrazistości w tym tak jak tu, no, ja szedłbym, widząc to zdjęcie z tymi rękami, szedłbym czekając, aż tutaj zagra mi coś takiego bardziej wyrazistego. No może ten marsz był bardziej spokojny, mnie tam nie było, więc trudno mi mówić, no niemniej jednak więcej esencji, więcej tego, szukam jeszcze, więcej tego potrzebowałbym, tego krzyku, prawda, tego krzyku w proteście. Więc tak bym sobie to widział. Zresztą polecam wam, jeżeli ktoś interesuje się taką właśnie tematyką w ogóle pokazywania protestów, mówiąc archiwum protestów publicznych, no to warto sobie zobaczyć to, czy kupić nawet te fotobooki Rafała Milacha i mieć to i przeglądać, bo to w dużej mierze pokazują, słuchajcie, coś, co jest trudne, bo tak naprawdę na takich marszach dzieje się wszędzie to samo, mówiąc brutalnie. No to idzie ktoś z transparentem i krzyczy, no, upraszczając, nie po to, żeby deprecjonować jakby sensowność, czy w ogóle sensowność takich wydarzeń, no ale to się w dużej mierze do tego sprowadza. Idzie ktoś i krzyczy, prawda? Dobra, chodźmy dalej. Janusz Mund. Kurczę, Janusz, ja tym z twoim materiałem mam taki problem, że ja mam wrażenie, że już go gdzieś widziałem. Więc jeżeli jest taka prawda, jeżeli on gdzieś był w jakimś konkursie, to mi się tu natychmiast przyznaj. Mundial 2018, Wschowa, domowa strefa kibica. W zasadzie historia krótka, prosta i nie ma co opowiadać. Nie zgadzam się. Tych ludzi nie znam. Przechodziłem z aparatem, zobaczyłem, zaprosili, zdjęcia zrobiłem, poszedłem dalej, później im zdjęcia wysłałem. Błąd. Nie wiesz, jak się nazywają? Jak się nazywają? Kto to jest? Czy to są koledzy z pracy, czy to są koledzy z podwórka, czy to są koledzy z klubu piłkarskiego? Słuchaj, takie rzeczy robią materiał. Naprawdę. Wszystkim fotografującym zalecam, żebyście z bohaterami swoich materiałów rozmawiali, żebyście nagrywali sobie na komórkę te rozmowy, po to, żeby potem mieć dokumentację tego, żeby można było napisać, żeby było więcej, bo to są ciekawe rzeczy. Czy to jest podwórko, wypożyczyli te rzeczy, kto kupił piwo, czy to było spontaniczne, czy się umawiali miesiąc wcześniej. No, to są wszystko ciekawe rzeczy, absolutnie ciekawe, reportersko ultra ciekawe. Zobaczmy materiał. I on jest kompletny, i on jest fajny, tu jest wszystko, co trzeba. Jedyne, co bym zrobił, to bym małą przekładkę zrobił. Zwróć uwagę, tak. Wchodzimy, stoimy z brzegu, z boku, widzimy coś ciekawego, coś się dzieje. Pyk. Mamy strefę, jesteśmy w środku, zwróćcie uwagę, z drugiej strony jasny komunikat. Już wiemy, bo są flagi, bo jest piwko, bo jest telewizor,
ale nie to zdjęcie, bo popatrzcie, to jest to samo zdjęcie, tylko zbliżenie grającego telewizora, tylko to zdjęcie dałbym, bo to nam pokazuje, co się będzie działo. Już piwka niektóre otwarte, ale jeszcze w większości zamknięte, czyli mamy to zdjęcie i po nim ewentualnie dałbym telewizor. Emocje są. Emocje są i jest koniec. I ta przekładka jest w zasadzie ok. Może jedyne co, to bym rezygnował z takiego, bo to jest ten sam kadr, tak? Fotel, szklany stolik, odważny, plus ta barierka, fotel, szklany stolik, barierka, w sensie ogrodzenie. Troszkę no ale to jest jakby to samo ujęcie. Próbowałbym coś mniej podobnego, żeby tego przeskakiwania nie było. Masz dwa te przeskoki takie tutaj, no i ten przeskok z telewizorem, który rozłożony, w sensie rozdzielony przez trąbkę, nam sprawę załatwia. Trzeba chyba na zaś wszystko jednak przekładać w Lightroomie i przestawiać wam to w Lightroomie, bo tak to ja to widzę, a wy możecie tego nie widzieć. Jeśli tak ma być, to piszcie. Ale generalnie bardzo fajny materiał. Prosta historia to też, słuchajcie, prosta, przypadkowa historia. Karolina, ostatnio kurczę słuchałem właśnie o tym w radio. Żyrandol. Raz na 2 lata tytułowy teatralny żyrandol jest opuszczany do poziomu parteru. Zostaje odkurzony oraz wymieniane są nim wszystkie żarówki, a cała akcja trwa kilka godzin. W tym szczególnym spektaklu czynnie bierze udział publiczność. Można samemu wkręcić żarówkę. Po sprawdzeniu wszystkich technikaliów żyrandol o średnicy 3,5 metra i wadze 800 kg jest ponownie wciągany siłą mięśni pracowników na swoje stałe miejsce. Zdjęcia wykonałam w dniu 23 września w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Super. Zobaczmy temat. Dobra. No i po kolei. Fajne zdjęcie wprowadzające, bo siedzimy sobie w teatrze. Dziwne, że na wysokości wzroku mamy nie scenę, żyrandol, ale jest te kurtynki, taki trochę tajemnicy, bum. Oj, nie, to zdjęcie to nas bity, że tak powiem. Wywaliłbym to zdjęcie, zamiast niego bym dał to zdjęcie. I tam to otwierające, mamy żarówki, tu nam zjechał ten żyrandol już do dołu, tego zdjęcia nie ma. Tutaj mamy akcję oczyszczania, super pokazujące, też nawiązujące do tamtych żarówek, ale właśnie fajnie pokazujące, co tu się wydarza. O, kręcanie jest. No i żyrandol już świecący, radość, pusto, ludzie sobie poszli, pan technik, nieważne, czy to technik, czy nie technik, ja tam wiem, kto to jest, no ale generalnie ktoś sobie tam siedzi i ogląda koniec spektaklu czyszczenia i wymiany żarówek. I super. I to jest kompletne. Wywaliłbym tylko tamto zdjęcie, może jakieś inne zdjęcie dałbym, bo ono jest tak strasznie gryzące. Tak po prostu bum, przez tą bokę i no, nie pasuje mi do tego materiału i w gruncie rzeczy do niczego nie jest potrzebne. Potrzebne jest to. Absolutnie, tak? Ale tamto niekoniecznie. To fajne z tą publiką, że można sobie przyjść, że żyrandol jest na dole. Fajny materiał. I ostatni materiał. Andrzej Koton. Co roku w Nowym Orleanie odbywają się huczne obchody święta Halloween. Przygotowania trwają miesiącami, wieczorem zaczyna się zabawa. Rok 2023 przejdzie do historii jako najzimniejszy Halloween. Temperatura spadła wieczorem do 46 stopni Fahrenheita, 8 stopni Celsjusza. Nie przeszkadzało to jednak ludziom bawić się do upadłego. Co mi się rzuciło w oczy? Dużo uśmiechu, brak kompleksów dotyczących ciała, wszechobecny zapach zioła i oczywiście jazz. Let's go to see. Dobra, fajne zdjęcie otwierające, bo jest zaciekawiające, bo tutaj podobny efekt jak przy żyrandolu. Mamy okno, osobę od tyłu, która coś podgląda. My już jesteśmy ciekawi zobaczyć, co on tam sobie ktoś podgląda. Kontakt jest, trudno na takich imprezach
tego kontaktu się pozbyć, ale w sensie z fotografem, ale niech będzie ok. I teraz uwaga, to jest super zdjęcie i nagle mamy, popatrzcie tutaj, popatrzcie na tą twarz. Raz, dwa, trzy. 3 osoby, dokładnie tak samo skierowane zdjęcie i praktycznie 3 bardzo podobne zdjęcia. Co ja bym zrobił? Dałbym to zdjęcie po nożu, bo ono jest najbardziej emocjonalne, czyli nóż i teraz ta fotografia. Uważam, że jest lepsze. Ewentualnie po tym zdjęciu dałbym to zdjęcie, a chyba zrezygnowałbym, chociaż to jest atrakcyjne, ale one są bardzo podobne, wizualnie atrakcyjne, ponieważ są bardzo podobne. Musiałbym się zdecydować na którejś z nich. Materiał zamykający zdjęcie jest fajny. Tutaj mam jakiś zgrzyt. W tym obszarze brakuje mi czegoś. To jest bardzo fajna fotka, tylko mówię, te zdjęcia, wszystkie wyraz twarzy, znaczy zwrócone są w jedną stronę. Cały czas mamy zwrócone w lewą stronę, w sensie w prawą dla patrzącego, więc nie do końca mnie to przekonuje. Próbowałbym jeszcze poprzeglądać materiały i zastanowić się, jak wymienić te zdjęcia, w sensie zastąpić może, bo to z kulą jest fajne. Tu próbowałbym coś zmienić, w sensie nawet nie samo zdjęcie, tylko może inne ujęcie, które relacja, tu znów patrzy na ciebie bohaterka, ta relacja byłaby trochę inna, bo tu jest super z tą głową Jokera gdzieś tam z tyłu, z włosami, fajnie to wygląda. Coś próbowałem to zdjęcie zamienić na podobne, a to mówię, te zdjęcia są paradoksalnie dosyć podobne do siebie. Nawet nie wiem, czy ich rozdzielenie już wcześniej przeze mnie wspomniane by pomogło. Także tutaj trzeba jeszcze poprzeglądać zdjęcia i próbować troszkę je podmieniać. Ale to mniej więcej tak by było. Dobrze, drodzy Państwo, to już jest koniec. Dzięki Wam wielkie jeszcze raz za wysyłanie materiałów reporterskich, dokumentalnych. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, że tam klikacie pod filmem wesprzyj i kupujecie kawkę jedną, drugą. Zachęcam też oczywiście tutaj do kliknięcia subskrybuj, do dzwoneczka, do lajku, jeżeli Wam się tam kciuczek do góry podobało. My się widzimy już niedługo, kiedy to będę ogłaszał na grupie naszej Fotografowanie w podróży. Tymczasem druga część naszej fotowyprawy na Sri Lance wciąż trwa, więc takie rzeczy się dzieją. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się dobrze. Tej zimy u nas ciepło, ale za chwilę wrócimy do tego grudniowego chłodku. Dzięki bardzo. Cześć.